Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto miks smaków. Najpierw przygotujemy sobie blaszkę i spód ciasta. A żeby to zrobić, potrzebujemy około 20 herbatników maślanych. I blaszkę, która ma wymiary około 24 na 38 cm. Wyłożyliśmy ją papierem do pieczenia i sam spód wykładamy herbatnikami maślanymi. Myśmy musieli niektóre dociąć, żeby równo pokryły cały spód. Blaszka i spód przygotowane, wobec tego zajmujemy się masą główną. A składniki na masę główną to litr śmietanki kremówki 30%, 130 g cukru pudru oraz 250 g serka mascarpone. Składniki na masę śmietanową to 500 g masy śmietanowej, 1,5 łyżki żelatyny i 80 ml wrzątku do zalania żelatyny. Teraz składniki na masę kawową to 500 g masy śmietanowej, 2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej, 1 łyżka zimnej wody do zalania kawy, 1,5 łyżki żelatyny i 80 ml wrzątku do żelatyny. I jeszcze trzecia masa brzoskwiniowa. Tutaj potrzebujemy 350 g masy śmietanowej, 1 puszkę brzoskwiń, tak około 820 g, 1,5 łyżki żelatyny i 80 ml wrzątku do zalania żelatyny. Jeżeli ktoś z Państwa pogubi się w przepisie albo chciałby się zatrzymać lub wydrukować, przepis Państwo znajdą na naszej stronie internetowej. A my musimy zacząć od paru przygotowań. Najpierw brzoskwinie odsączamy z zalewy, tak jak mówiłam 820 g, a bez zalewy to jest 465 g. Odsączamy, osuszamy, dajemy do miski i miksujemy. Po zmiksowaniu mamy gładką masę. Odstawiamy, zajmujemy się teraz kawą. Do miseczki wsypujemy 2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej. Zalewamy 1 łyżką wody, zimnej wody i mieszamy, żeby kawa rozpuściła się w wodzie. Kawę również odstawiamy na bok, teraz zajmujemy się żelatyną. Potrzebne są 3 miseczki, do których dajemy po 1,5 łyżki żelatyny. Do każdej miseczki 1,5 łyżki. Każdą porcję zalewamy 80 ml wrzątku i zostawiamy, żeby napęczniała żelatyna. A po chwili mieszamy, żeby żelatyna rozpuściła się w wodzie. Po dokładnym rozmieszaniu żelatyny w wodzie wszystkie miseczki zostawiamy, żeby żelatyna wystygła. Natomiast proponuję od czasu do czasu przemieszać, żeby ta żelatyna nie zbryliła się, żeby nie zrobiły się krótkie. Przygotowania poczynione, wobec tego zajmujemy się masą główną. Weźmy sobie taką większą miskę, bo musimy do niej wlać litr śmietanki kremówki 30%. I zaczynamy ubijać. Ale śmietanę nie będziemy ubijać na sztywno, tylko chodzi nam o to, żeby złapała tą sztywność i pozostała nadal płynna. Zaraz Państwo zobaczą, o co chodzi, bo pewnikiem mieszam. Tak jak tu Państwo widzą, łopatki miksera zaczynają zostawiać ślady, wobec tego dajemy cukier puder, 130 g cukru pudru dosypujemy do środka i mieszamy, żeby składniki się połączyły.
śmietana powoli gęstnieje. Dodajemy 250 g serka mascarpone. Partiami będzie łatwiej rozmieszać, nadal ubijamy. I po dodaniu całego serka mascarpone mieszamy do połączenia składników, ale nie ubijamy na sztywno, tak jak mówiłam. Ta masa śmietanowa musi zostać taka lekko płynna. U nas wyszło całej masy śmietanowej 1350 g i będziemy ją teraz dzielić na 3 części. Na wadze odmierzamy sobie po 500 g i przekładamy do innych misek. Tak jak tu Państwo widzą, jedna jest już na wadze, druga na nią wskakuje i tu będzie po 500 g masy śmietanowej, a w ostatniej misce, tej co by ubijaliśmy tą masę, zostanie 350 g. Do masy, gdzie było 350 g, będziemy dodawać mus brzoskwiniowy. Dodajemy i łączymy składniki ze sobą. Masa brzoskwiniowa wymieszana, wobec tego teraz miska z 500 g masy śmietanowej, do której dodajemy przygotowaną wcześniej kawę i łączymy ze sobą składniki. Mamy masę brzoskwiniową, mamy masę kawową, a trzecia zostanie masa po prostu śmietanowa. Nic z nią nie będziemy robić. Teraz jeszcze do wszystkich trzech mas dodamy wystudzoną wcześniej żelatynę. Po jednej miseczce żelatyny na każdą dużą miskę. Dodajemy i mieszamy. Pamiętajmy, żeby wszystko dobrze wymieszać, żeby żelatyna nie osiadła na spodzie, ale nie róbmy tego za długo. Jeszcze kolejna trzecią miseczkę z żelatyną i trzecią masę. Po mieszaniu tej masy musimy przyspieszyć ruchy, ponieważ po dodaniu żelatyny masy będą nam tężały i nie będziemy mogli sobie poradzić ze składaniem ciasta. Dlatego to składanie ciasta musimy przeprowadzić w ekspresowym tempie. Wracamy do foremki z herbatnikami na spodzie i na spód w dwóch kleksach wykładamy na początku masę brzoskwiniową. Ja dałam 2 łyżki, takie duże jak Państwo widzą. Dałam 1 łyżkę masy śmietanowej i na to 1 łyżkę masy kawowej. Przyklepmy sobie to troszeczkę, żeby ta podstawa nam się rozeszła po podstawie. I znowu masa brzoskwiniowa, masa śmietanowa i masa kawowa, aż do wykończenia składników. Po każdym dołożeniu danej masy przyklepmy sobie, żeby ta podstawa, tak jak mówię, rozchodziła się i ciasto objęło całą foremkę. Mogą Państwo spróbować zatrudnić dzieci do wykładania masy, bo takie wykładanie masy byłoby dla nich chyba dobrą zabawą. Mas nie rozprowadzamy po foremce, ponieważ zniszczą się warstwy.
Żeby masy rozeszły się po tej foremce, to delikatnie je tylko uklepujemy. Masa rozłożona, ale nie wyrównana, to jest zupełnie niepotrzebne. A teraz patyczkiem wbijamy w środek masy, przesuwamy takim falistym ruchem. Pamiętajmy o herbatnikach na spodzie, żeby ich nie poprzestawiać. Masy, myślę, w środku się super wymieszały. Wobec tego ciasto przygotowane, wkładamy je do lodówki na 12 godzin, żeby masy dobrze stężały. A na drugi dzień możemy zobaczyć efekty i posmakować. Ciasto jest delikatne, jak Państwo widzą. Jest bardzo puszyste, ale przede wszystkim miks tych smaków, czyli brzoskwiniowego, kawowego, śmietanowego, tworzy ze sobą petardę w ustach. I tym wybuchowym akcentem żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.